Czekajcie, orientacja transmisji jest zablokowana. No dobra, słuchajcie, musimy tak. No nie jest to wesoło, ale musimy, nie mamy wyjścia, bo nas zmusili. Nie wiem, czy nas będziecie widzieć, ale spróbujemy. O, teraz nas będziecie widzieć. Dobra, słuchajcie. Spróbujemy. Nie da rady. Niestety, było fajnie, ale się skończyło. Pomniejszyć też nie możemy, a przynajmniej nie umiemy. No dobra, słuchajcie, witamy Was bardzo serdecznie. O, teraz nas widać oboje. No dzisiaj chcieliśmy się z Wami trochę podzielić na temat tego, gdzie mieszkamy, jak już mówiliśmy, w Norwegii, konkretnie w Bergen. I coś na temat Bergen. Bergen jest drugim co do wielkości miastem w Norwegii. Ogólnie dużo mieszkańców nie ma, bo ogólnie Norwegia nie ma dużo mieszkańców, więc rozstrzelona jest tak, miasto jest porozstrzelane, ma kilka No, wysp. wielkości jest Warszawy, a ludzi jest około 200 000, czyli 10% z tego, co w Warszawie. Tak No mniej więcej, około. tak, mniej więcej coś takiego. I rozstrzelone jest po wyspach, czyli ma kilka wysp, konkretnie 3 takie duże, 3, jak dobrze mówię. No, chyba tak. Na jednej mieszkamy my Na właśnie. jednej mieszkamy my, to jest Sotra, druga to jest Askøy, obok. I po drugiej stronie Bergen, po drugiej stronie miasta jest Osterøy. To jest podobno, nie jest to potwierdzona informacja, ponieważ nie umieliśmy tego znaleźć, ale usłyszeliśmy kiedyś od kogoś, że jest to największa śródlądowa wyspa Europy. Dokładnie. Ale nie wiemy, czy to prawda. Są różne dzikości tej wyspy, tych wysp, że tak powiem. Askøy jest wyspą bardzo, bardzo zamieszkaną, bardzo To taką jest taka wyspa ekskluzyw. ekskluzyw. Jesteś Tak, kimś, to warto tam mieszkać. dokładnie tak. Sotra, nasza, to jest taka no wpół dzika. Są miejsca, gdzie są dużo zabudowań, dużo jakichś takich tych, ale są miejsca takie jak nasze, o takie. No i nie trzeba Gdzie być jest po prostu kimś. My dziko. jesteśmy zwykłymi ludźmi i tu mieszkamy. Dokładnie, jesteśmy bardzo zwykłymi ludźmi i sobie tu mieszkamy spokojnie wśród fajnych sąsiadów. No i ta trzecia wyspa, Osterøy, to jest duża wyspa i ta jest najdziksza. Tam jest najmniej zabudowań, najmniej budynków. Dopiero całkiem niedawno postawili most. Stosunkowo niedawno, bo jest to już kilkanaście lat, ale Tak, stosunkowo niedawno. Dla nas niedawno, wydaje się. No i także wszystkie te wyspy należą do Bergen. No i oczywiście całe Bergen centrum. Bryggen już Wam pokazywaliśmy, część przynajmniej Bryggen Wam pokazywaliśmy, część Starówki. Postaramy się pokazać też jeszcze następną część z czasem. Może te nasze filmiki będą mniej drętwe, bo słuchajcie, zaczęło się od tego, że my jesteśmy zwykłymi ludźmi. Pracujemy sobie normalnie, jesteśmy pracoholikami, pracujemy od rana do wieczora. No i raz na jakiś czas, na tyle na ile pozwolą nam urlopy, wyjeżdżamy w świat. I ogólnie zawsze sporo nagrywaliśmy, sporo przede wszystkim robiliśmy zdjęć, bo to nas bardzo kręci. no ale to były zdjęcia dla nas. Dla Dokładnie. nas, dla znajomych. Dokładnie. No żeby i coś potem opowiadaliśmy oglądać. o tym, jak na przykład przyjeżdżali przyjaciele, a mamy tu sporo przyjaciół, to zamęczaliśmy ich opowieściami z naszych wędrówek. Oni biedaki już z korkami w uszach przyjeżdżali prawdopodobnie, żeby ten. Więc teraz będziemy zamęczali Was, co nam podpowiedział znajomy Lankijczyk. Pozdrawiamy Kuszana. Że no przecież powinniście, słuchajcie, tak ciekawie wszystko to u Was jest, no spróbujcie. Spróbowaliśmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także słuchajcie, tak jak już wcześniej mówiłam, będziemy pokazywali Wam Norwegię. Będziemy starali się jeździć, będziemy starali się pokazywać Wam, jak to wygląda. No a jeżeli już będziemy wyjeżdżali dalej w świat, no to oczywiście jak najbardziej będziemy Wam to relacjonować krok po kroku, wszystkie nasze wpadki, wszystkie nasze durne rzeczy, które robimy i te fajne też. No i słuchajcie, teraz w środę chcemy Was zabrać na Flom. Flom to jest miejscowość, malutka miejscowość, z której odjeżdża pociąg i to jest chyba najsławniejszy pociąg w Norwegii, bo on jedzie i właśnie byśmy chcieli, zobaczymy czy nam się uda, jak się nie uda to drugim razem. Chcielibyśmy, ponieważ byliśmy ostatnio, uśmiecham się, bo tu przyszedł do nas kot sąsiadów, gość nasz. Widzicie go? Mam nadzieję, że go widzicie. Bardzo ryzykuję, no ale bo mamy 2 psy, ale mamy nadzieję, że nic się tam nie porobi. No dobra, wracamy do tego Flom.
No i chcemy porównać ten pociąg, ponieważ ostatni pociąg, jaki jeździliśmy, jakim jechaliśmy z takim mega cudownym widokiem, no to był pociąg na Sri Lance, bardzo znany w całym świecie. Więc ten jest również znany, więc chcemy porównać, jaka jest różnica między tym pociągiem na Sri Lance, a tym pociągiem u nas. Więc na pewno w środę zabierzemy Was na Flom, na punkt widokowy, z którego widać fiordy bardzo ładnie. No i do samego miasta, miasteczka Flom, bo to nie jest miasto, to jest miasteczko, dosłownie miasteczko. Jeżeli nam się uda wsiąść na pociąg, to oczywiście też Wam to zrelacjonujemy. Ale jest to takie miejsce, do którego trzeba pojechać, wypada, jeżeli jest się w okolicy Bergen i Dokładnie. ktoś oczywiście chce zwiedzać cokolwiek. No to Nie są, samo Bergen. są takie punkty, które trzeba zobaczyć. Jest to Flom, jest to Prekestolen, jest to język trolla, droga trolla. Przy czym trzeba zaznaczyć, że język trolla i prekestolen to jest dla wytrwałych, bo to No jest to wspinaczka. wspinaczka, dokładnie. 3-4 godziny Dokładnie. trzeba iść. Jeżeli chodzi o Flom, to najlepiej, jakbyście na przykład przyjeżdżając do Bergen mieli samochód i wtedy to jest najrozsądniejsze, bo wszędzie się dostaniecie, a trzeba jednak trochę pojeździć, bo Flom stąd jest oddalone około 150 km. Ale Nie jest to przerażająca trasa, jeśli patrzy się na Polskę, w której są szerokie, fajne szosy. No tutaj jest bardzo mało szós, no dwie od nas i one są wąskie, jedzie się 50-70, więc ta trasa wydaje się bardzo długa, chociaż kilometrów nie jest dużo. ale zaznaczam, jest widowiskowa. Bardzo. No my do pracy mamy 40 km, a jedziemy poza szczytem godzinę, więc gdzie w Polsce pewnie zrobiłoby się to w 20 minut. Myślę, że tak. No ogólnie rzecz biorąc, jeżeli byście kiedyś chcieli przylecieć do Norwegii, no to możemy Wam też powiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Oczywiście, no wiadomo, wsiąść w samolot. Aczkolwiek tak, lotnisko jest jedno, jest to lotnisko Flesland, małe, bardzo fajnie oznaczone, naprawdę fajnie się idzie, nie idzie się zgubić, nawet jeżeli byście chcieli się zgubić, to po prostu się nie da, nie? Więc nawet bez języka spokojnie możecie iść i jechać, lecieć i się spokojnie znajdziecie. Jeżeli wynajmiecie sobie samochód, co nie jest tak przerażająco drogie, jest troszeczkę droższe jak w Polsce, ale nie ma tak strasznie, no to wtedy wiadomo, jesteście mobilni, pojedziecie wszędzie. Jeżeli nie, no to jeszcze zostaje Wam komunikacja miejska. Ona nie jest taka straszna. Otworzycie sobie stronkę skys.no i na tej stronce macie wszelkiego rodzaju połączenia autobusami. Przy samym lotnisku jest bybana tak zwana, czyli tramwaj. I tym tramwajem też przede wszystkim dojedziecie do ścisłego centrum. I to jest też bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Powstało całkiem niedawno, wcześniej nie było, więc to jest bardzo wygodna sprawa. Również rozkład tego wszędzie, na każde rozkłady, czy to promów, czy autobusów, czy właśnie tramwaj w Bergen są na tej stronie skys.no. Więc to No nie jest naprawdę straszne. Można pokombinować i nie za bardzo, bardzo duże pieniądze zwiedzić sobie Norwegię, tym bardziej w tej chwili, jak korona słabo stoi, więc to jest ten okres, kiedy warto przyjeżdżać do Norwegii, bo Norwegia zawsze była drogim krajem. No i teraz następna rzecz to nocleg. No i tutaj też macie możliwości, bo możecie oczywiście zatrzymać się w hotelu i to jest troszeczkę droższa impreza, ale możecie skorzystać z moteli, nawet z house'ów, sleeping house'ów i po prostu też na booking idzie naprawdę budżetowo To znaleźć są pola nocleg. biwakowe, są na tych polach biwakowych takie Tak. domki, te kempingowe, Tak. one są już też tańsze, tylko wiadomo, Na no, trzeba przykład- mieć samochód, żeby tam dotrzeć. Jutro Wam pokażemy, nie jutro, przepraszam, cofam. W środę Wam pokażemy jedno takie pole biwakowe, ponieważ w drodze na Flom jest bardzo duży, piękny wodospad, na którym się na pewno zatrzymamy, żeby Wam go pokazać. I tam przy tym wodospadzie właśnie jest takie pole biwakowe, gdzie można się zatrzymać, przespać. Są domki, są, zdaje się, kempingi i można się też rozłożyć namiotem, więc można wszystko. No namiot w Norwegii. No, pogodę Wiecie, mamy my tu- jesteśmy starzy, może się nie znamy, aczkolwiek no pogoda nie rozpieszcza. W tej chwili jest fajnie. Mamy w tej chwili naprawdę fajnie, przy czym, żeby Was nie zwiodło, tak jak widzicie, siedzimy ubrani,
Mamy takie początek norweskiego lata 10-15 stopni. Nie? Dokładnie tak. Przy I jeżeli, upałach będziemy mieli 20. dokładnie tak. I jeżeli nie pada, no to jest fantastycznie. Gorzej Z jak pada. naciskiem jeżeli. No właśnie z naciskiem jeżeli, bo tutaj niestety większość czasu pada. Ale więc namiot, no jeżeli jesteście hardkory, walcie jak w dym. Ale jeżeli nie, no to zawsze są inne możliwości. A jest co oglądać, naprawdę. Jest Jeżeli ktoś co. uwielbia przyrodę, my przynajmniej uwielbiamy, to naprawdę jest co oglądać. Jak się- Fiordy, wodospady, no jest pięknie. Masa skał. To jest takie fajne miejsce, bo Skały i macie woda. w jednym miejscu morze i góry. Tak. Nie trzeba jechać albo Akurat w w górę, albo Bergen, nad morze. akurat w Bergen, bo dalej już Można nie. wjechać sobie na lodowiec. Praktycznie na sam lodowiec można prawie wjechać samochodem, więc widoki stamtąd Słuchajcie, nieziemskie. my mieszkamy tu 16 lat i tak Bogiem a prawdą widzieliśmy już sporo i raczej wracamy na te same miejsca, bo to u nas odbywa się tak, że na przykład Flojen jest, mój mąż ma Flojenofobię, czyli Flojenowstręt wstręt ma. do wjeżdżania na flojena. Tak, dlatego że za każdym razem jak pojawiają się u nas rodzina, znajomi, przyjaciele, to my oczywiście pierwsze kroki gdzie? Na Flojen. Tam was też zabierzemy, obojętnie od tego, mój mąż musi przeżyć jeszcze jeden wjazd na Flojen. Także słuchajcie, no wiadomo, że no, są takie punkty, do których wracamy, ze względu właśnie na to, że wieziemy tam naszych gości, którzy akurat u nas bytują, ale są nawet miejsca, w których nie byliśmy, mimo że wiemy, że są, że po prostu Na języku trolla nie byliśmy jeszcze. na przykład. Przy czym, no tak jak mówię, my nie jesteśmy youtuberami, jesteśmy starsi państwo, którzy bawią się w tej chwili w kanał. Mamy nadzieję, że będziecie z nami, to będzie dla nas bardzo, bardzo przyjemnie. Aczkolwiek no, mamy normalne życie, takie trochę nudne. No. Praca, dom, zwierzaki, Praca od 2 w nocy do popołudnia. ogródek i różne takie inne tematy, więc wiecie, jesteśmy po prostu Na pewno pokażemy nudni wam, jak starsi żyją państwo. zwykli, normalni ludzie w Norwegii. Nie wiem, czy to kogoś zainteresuje, Właśnie. ale wiem, że jest takie przeświadczenie, że w Norwegii, ci co mieszkają w Norwegii, to mają super, bo jest to duża ilość pieniędzy i niedużo się pracuje. No ale to tak w sumie nie jest. Pracuje się normalnie jak wszędzie, ale po prostu są możliwości. Ogólnie, I żyjemy normalnie. ogólnie rzecz biorąc, wracając do tego, jakbyście ewentualnie chcieli tutaj przylecieć, no to jeszcze spróbujemy zrobić taki myk, żeby jak będziemy robić zakupy, to pokazać Wam gdzie i za ile. I jak przeżyć tanio. Dokładnie, więc spróbujemy Wam pokazać ceny, żebyście wiedzieli gdzie, co, za ile i kupić i żeby przeżyć tanio, jak powiedział Darek. No i co? No a wiemy, że tu przerwę, fajnym rozwiązaniem jest, bo w zeszłym roku zajechała do nas żony koleżanka. Wybrali się tutaj samochodem z taką nadstawką do spania. spali w samochodzie. No jest I, materac pełnowymiarowy, jakaś taka nadstaweczka, nie wiem jak to się fachowo nazywa. No i przemierzyli tutaj, no nie powiem, że większą część Norwegii, ale sporo. ale sporo i w takich super warunkach. Mieli tą baterię taką słoneczną, lodóweczkę, także tanim kosztem, a chyba było no, na pewno lepsze rozwiązanie jak namiot. Dokładnie. Wygodne I zdaje i się, że warunki ogólnie byli zadowoleni, bo później oni byli gdzieś tak w trakcie wyjazdu, zajechali do nas, a potem się już z nimi nie widzieliśmy, ale chyba ogólnie byli zadowoleni. Więc to też jest jakieś wyjście. Przy czym od razu zaznaczam, jazda tym samochodem tutaj no jest trochę hardkorowa, bo to jest dużo kilometrów, długo się jedzie, drogo dosyć, więc no No chyba... Oni też byli zestresowani, bo nie wiedzieli, gdzie można wjechać, bo te nazwy tak nic im nie mówiły, czy, Tak. czy nie mówiły. No jest to na pewno jakiś tam ale słuchajcie, wracając do tego zestresowani, za każdym razem, szczególnie Darek, za każdym razem mamy stresik, jak jesteśmy gdzieś w obcym kraju i naprawdę, a żałuję, że dopiero teraz Wam nadajemy, bo widzielibyście naprawdę dzikie rzeczy. Na przykład Jordania w tamtym roku, pozdrawiam wszystkich, którzy z nami byli, po prostu na środku 3 pasmówki,
Zabrakło nam paliwa w wynajętym samochodzie. Po pierwszych 5 minutach Po jazdy, pierwszych 5 minutach jazdy pan poinformował panów moich, że jest mało paliwa, no ale nie przypuszczali, że ale aż tak. zero to nie jest mało. Że to aż jest tak przynajmniej mało. 10 litrów. Więc tak, zdechł nam samochód na środku trójpasmówki. Czy my się stresowaliśmy? Słuchajcie, to jest tak. Stres oczywiście jest. Zawsze i wszędzie. Ale ja się zaczynam uczyć na starość takich rzeczy, jak nie stresować się, znaczy nie przywiązywać wagi do rzeczy, na których nie mam wpływu, a na to nie miałam wpływu, po prostu już padł. Więc teraz trzeba zadaniowo wymyślić rozwiązanie i to, że jestem w obcym kraju, no jestem w obcym kraju, no ale co, zjedzą mnie? No i nic się nie stało. Przyjechał miły pan policjant na motorku, długa historia, opowiemy wam drugim razem. Ogólnie się fajnie skończyła, do tej pory się z tego śmiejemy. Pozdrawiamy pana policjanta z Jordanii, najmilszego pana policjanta na świecie. No nie pogadaliśmy sobie oczywiście, bo Bo on nie, nie mówił po bo nie angielsku. habla w żadnym języku, ale na migi też nam się udało, więc słuchajcie, stresik zawsze jest. Zawsze. Ale to jest taki stresik, który zawsze można ogarnąć. Typu na przykład nie przyjeżdża po nas w Wietnamie bus, który miał przyjechać. No trudno, no coś trzeba zrobić. Dzwonimy, szukamy następnego, ewentualnie odbojem jest, nocujemy w danym miejscu, wrócimy do hotelu trochę później. Więc no nic się nigdy nie dzieje, więc przede wszystkim tylko tej odwagi trochę, bo tak jak piszę w naszym opisie, czy się boimy wyjeżdżając? No oczywiście, że tak. Czy myślimy, że coś się stanie? Zawsze się coś dzieje, więc na pewno się coś stanie. Ale czy byśmy zrezygnowali? Na pewno nie. Słuchajcie, świat jest piękny. Będziemy starali się wam pokazać naszymi oczami, może nudnymi, aczkolwiek mam nadzieję, że każdy następny filmik, każde następne wejście będzie trochę ciekawsze. Będziecie z chęcią oglądali. No my na razie jesteśmy drętwi, także wybaczcie nam, dopiero raczkujemy. No to co, Ale słuchajcie. każdy może coś tam sobie z tego wyciągnąć, może podpowiemy, może ktoś miał jakieś marzenia, może chciał pojechać na przykład tutaj do Norwegii, bał się, nie wiedział czego, Walcie nie jak wiedział dym. kogo się zapytać, no to w tej chwili macie kogo. My nie jesteśmy jakimiś tam profesjonalistami, ale Ale wiemy, odpowiemy jak na się pytania. poruszać, wiemy jak pokombinować, żeby było fajnie i nie za drogo, a to jest bardzo ważne dla tych, co jeżdżą po świecie. Bo Dokładnie, nie sztuka jest, mając walizkę pieniędzy, pojechać tam gdziekolwiek, nie? dokładnie. Wiecie, ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że możecie pytać o wszystko. No oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli pytanie będzie z gatunku bardzo trudne, odpowiemy wymijająco, ale postaramy się odpowiedzieć na pytania, więc pytajcie. Krytyka? No oczywiście na pewno będzie, bo tak jest świat poukładany. Jesteśmy na to przygotowani? No trudno. Więc no miejmy nadzieję, mamy nadzieję przynajmniej, że nasz kanał będzie się rozwijał na tyle, że będziecie chętnie do nas wracać. Także Dla widzimy nas się. jest to pewnego typu zabawa. Miejmy nadzieję, że i dla Was będzie zabawa, a nie tragedia. Dokładnie. Także widzimy się w środę. Spróbujemy nagrać ciut ciekawiej jak ostatnio. A na pewno coś ciekawego pokazać. A na pewno coś ciekawego wam pokażemy. Więc trzymajcie kciuki za to, żebyśmy mogli wsiąść na pociąg na Flom i Ostatnio pokazać nam wam. się nie udało, wszystkie bilety były sprzedane. Wszystkie bilety były sprzedane, były tylko bilety dostępne na wieczór, więc to nie wchodziło totalnie w grę. Ale wyjedziemy wcześniej rano, więc jak już pewnie się zorientowaliście, jeżeli byliście na live'ie poprzednim i oglądaliście filmik, my jesteśmy ranne ptaszki, szczególnie ja. Wstajemy bardzo wcześnie rano. Ja wstaję. Ale kina nocnego nie doczekamy. Nie da rady po prostu. Jesteśmy, tak jak mówiłam dzisiaj do koleżanki, z kurami chodzimy spać i ze słońcem wstajemy. Jezu, tetrycy jesteśmy, no ale trudno. Jak my wstajemy do pracy o 23:30 i to więc musimy się położyć troszeczkę wcześniej jak przedszkolaki, bo byśmy nie No i mieli jesteśmy, czasu na spanie. przez to jesteśmy mocno przestawieni, więc faktycznie w weekendy wstajemy wcześniej, jak wyjeżdżamy na wakacje, wstajemy wcześniej. I słuchajcie, i powiem Wam, że to jest rewelacja, ponieważ w większości ciepłych krajów, gdzie bywamy, w słońce wstaje przed godziną 6 rano i zachodzi o godzinie 17, więc dla nas to jest idealny time na to, żeby wstać na wschód słońca, przynajmniej dla mnie. No Tak. ja zachód zawsze widzę, ale ze wschodem jest różnie. Zgadzam się. Ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc,
Oprócz tego, że jesteśmy tetrycy, to staramy się być troszkę cool. Mimo wieku. Także jeszcze raz mówię, widzimy się w środę. Miejmy nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? Do zobaczenia, kochani. Słuchajcie, tylko ja muszę się nauczyć teraz wyłączać to, nie? Dobrą opcją jest rozbić telefon.